nabyliśmy się. Tak, teraz na południe Zjeżdżamy. pokazywać. No, jutro ma przyjść sztorm, więc postanowiliśmy, że zjeżdżamy z E69 w ogóle na dół i w okolicach Oldefjordu będziemy gdzieś spać, no a może trochę przed, bo ze względu na to, że jesteśmy krótko, jakbyśmy mieli vanlifersami, to pewnie byśmy gdzieś tutaj, jak się nazywa ta miejscowość najbliżej? Skarsvåg. Właśnie, tam byśmy pewnie gdzieś spali. Jutro byśmy znowu przyjechali na Nordkapp, no bo bilet jest 24-godzinny. Dlatego mówiłem, że tańszy niż w niejednym polskim mieście. No nie chcielibyśmy utknąć gdzieś tutaj. W tej burzy. Tak, w tej burzy, bo to różnie bywa. Znamy przypadki, że ludzie po 3 dni gdzieś są uwięzieni. Ale jeszcze Arktyka woła, więc to nie jest nasze ostatnie słowo tutaj. W naszym przypadku Nordkapp taki symbol bardziej miał być. Szczerze mówiąc, nie raz bym jeszcze chętnie tutaj pewnie wrócił. Szkoda, że się nie udało tego dożywotniego biletu kupić. Następnym razem. Kupimy dożywotni bilet i będziemy sobie tylko co weekend przyjeżdżać na Nordkapp. No, jak tutaj jechaliśmy... A tak swoją drogą, to jest godzina 14. Nie, 15 w tej Nie, chwili. 15:01. No, dzisiaj też jest zachmurzone, to prawda, ale i tak jest masakra. Trochę marudziliśmy na początku, jak tutaj mieliśmy jechać, no, że nie będzie prawdziwej zimy, natomiast no, dzisiaj tutaj jak wjeżdżaliśmy, Cieszyliśmy się, że jednak przyszły roztopy na chwilę Tak. i wstrzeliliśmy się w takie okienko pogodowe. Bóg jedzie, coś tam odśnieża, szoruje po asfalcie, zdrapuje lód. Dbają tutaj, prawda? To nie przelewki, to się tak wydaje, że śniegu nie ma, nie ten, no, jednak jesteśmy na północy. Jesteśmy w Koningsvåg. Ostatnio jak byliśmy 3 lata temu. Odpuściliśmy, teraz postanowiliśmy zerknąć, chociaż pogoda nie zachęca, Nie zachęca, ale zobaczymy. w Norwegii rzadko kiedy pogoda zachęca. Natomiast jak tu Norwegowie mówią, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Koningsvåg to jest w tej chwili najbardziej na północ położone miasto na świecie. I zdetronizowało parę lat temu, przez to, że się rozbudowało, Hammerfest, w którym byliśmy. Hammerfest to jest to miasto z klubem Niedźwiedzia Polarnego. Jak większość tych miasteczek tutaj na północy, wiadomo, nic tutaj do zwiedzania za bardzo nie ma. Port, bardzo urokliwie te domki tam wyglądają u podnóża tej wielkiej góry. Nie, tutaj jeszcze jest Muzeum Nordkappu. No właśnie, biuro informacja turystyczna, gdzie można kupić dożywotni bilet, tak, zostać członkiem jakiegoś tam klubu, tak się to nazywa. Tak, no ale wiadomo, wszystko pozamykane. No my tak chcieliśmy zajrzeć tutaj, bo widzieliśmy, znamy to miejsce z YouTube'a, z różnych ludzi, którzy tutaj bywali. No ale tak samemu zajrzeć to co innego. Jedziemy na miejscówkę. Zjeść obiad w końcu, bo też jeszcze nie jedliśmy. Świąteczny, jednak nie na Nordkappie, nie zdecydowaliśmy się, pogoda nas wystraszyła trochę i uciekliśmy. Akurat przy hotelu. To są takie tradycyjne na północy sanki. Bardzo często widzieliśmy właśnie ludzi idących, tak?
podjeżdżają. To sobie taka hulajnoga trochę, tylko na śnieg, na lód. Tutaj nawet bardziej na lód, bo te płozy to takie bardziej jak w łyżwach niż w sankach u nas. Jak ostatnio tutaj byliśmy latem, no to trochę przeczyliśmy na to miejsce. Jakieś tam silosy i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście teraz jest wszystko rozświetlone, urokliwie. Brakuje tylko oczywiście tych ton śniegu, które sobie człowiek na północy wyobraża. Tylko puchu. Tak, a ten puch to właśnie nie. Puch to jest północna Finlandia, to jest Laponia. A tutaj te zimy to jest raczej gdzieś tak koło zera. Tak, lawiny, huragany i tak dalej, i tak dalej. Ładnie. Dzień dobry, kolejny dzień. Dzisiejsza miejscówka przy E6. Taki parking, nazwijmy go autostradowym. Tam są łazienki. Jednak a propos łazienek, Norwegia to jednak jest pod tym względem mistrzostwo świata. Znaczy nie tylko pod tym, ale to tego nigdzie się nie uświadczyliśmy jeszcze oprócz właśnie Norwegii. Toalety normalnie podgrzewane, czyściutko, papier jest, ciepła woda, no full wypas. No więc tak sobie tutaj stoimy. Jest godzina 8:30 w tej chwili rano. Więc no jest po prostu ciemno. Nie ma co się oszukiwać. A tam w tyle też kamper z Anglii, przerobiony chyba z jakiejś furgonetki takiej dostawczej. Olbrzymi kontener, taki kwadratowy. Mała aktualizacja co do naszych planów. Mieliśmy jechać do Varde dzisiaj, natomiast przychodzi orkan w Varde i zresztą tutaj też. Fajnie, że nam się udało jednak wczoraj na Nordkapp dojechać, bo mogłoby być dzisiaj różnie, więc zaraz się stąd zwijamy. No, zastanawialiśmy się, co zrobić. Trochę nam żal odpuścić tego Varde, no ale jest dzisiaj 27, więc najprawdopodobniej pojedziemy do Karasjok. Tam ma też oczywiście wiać, natomiast tam już jest bardziej osłonięte lasami i tak dalej. Więc może uda nam się gdzieś zabunkrować na tę dzisiejszą noc, dzisiejszy dzień, bo to jest najgorszy ten moment. I pojedziemy do Varde jutro. Jeśli chodzi o temperatury, w tej chwili jest prawie 7 stopni na plusie. Wieje, więc odczuwalne oczywiście mniej, ale można sobie luksusowo nagrać. I najniższa temperatura w nocy to były 4 stopnie. Więc Arktyka rządzi się własnymi prawami, przepraszam. Więc plany można robić, ale trzeba je później weryfikować. A propos stanu dróg w Norwegii. Norwegowie nie używają soli oczywiście, natomiast drogi są wysypane takim żwirkiem. No jeździ się bardzo fajnie, natomiast no, samochód po tym badziewiu wygląda tak. Więc no, chyba będzie trzeba myć go po powrocie do Polski. No ma coś w sobie taka noc polarna. Chmury nie wyglądają za ciekawie.
godzina 10:48, więc nie ma chmur takich za dużo, więc doświadczamy pierwszy raz takiej prawdziwej, błękitnej godziny. To jest tutaj w Arktyce, w czasie nocy polarnej, kiedy nie ma słońca, ten najjaśniejszy moment. Właśnie taka niebieska, błękitna poświata. No, coś niesamowitego. Spokojnie dookoła zrobiło, cisza przed burzą. Tak w ogóle nie wygląda, żeby miało przyjść coś typu orkan czy huragan. Gdzie orkan? Jedziemy dalej. To jest masakra. Jest 11:17, więc właściwie samo południe, a telefon jest całą dobę w trybie nocnym, jak są mapy Google puszczone. O, tam jest taka lekkie różowe jest. Rzeczywiście, bo się zastanawiałam, no wiadomo, słońce nie wyjdzie, ale czy będzie chociaż jakaś taka poświata, Tak, no ale też jest kiedy to... słońce jest po prostu kilka tam stopni pod horyzontem. Tak, no ale też jest teraz to, że my jedziemy na południe. Zjeżdżamy do tego Karaszo, więc też stąd widać to. Jakbyśmy jechali w drugą stronę, no to byśmy nie widzieli takiej poświaty. Pierniczka? No proszę. Jeszcze nam ze świąt zostały. Skręć w lewo. Szkoła jakaś tutaj. Nie, bo za prosto. Za 100 metrów. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Chcieliśmy sobie wejść do muzeum. No, ale dzisiaj sobota, niestety. po święta, więc weekend długi, norweski. Więc jedziemy dalej. Może uda nam się jeszcze gdzieś znaleźć jakiś skansen albo coś, może będzie to otwarte. Podjechaliśmy parę metrów dalej do Sápmi Park. Byliśmy tu już kiedyś. Tak, na ostatnim wyjeździe, do Norwegii jak byliśmy, to 3 lata temu. Tak, ten obiekt jest otwarty, ale że już tutaj byliśmy. Ale A pomyśleliśmy, przejdziemy się że po sklepie jakiś- w sumie, tak może coś jest. ciekawego znajdziemy. Jakiś Cozy element do wana. tak jest, samski, może jakiś świecznik, No właśnie, albo podkładkę pod ciepłą herbatkę. zobaczymy co Tak, jest fajnego. Bo to tak jest, człowiek nie może jechać zwiedzać, to od razu mu głupoty chodzą po głowie. Właśnie albo je, albo wydaje pieniądze. Dokładnie, no. Tak, bo dojechaliśmy do Karaszok. Ta miejscówka jest właściwie pod samym miastem, z 1,5 kilometra stąd. No na razie jeszcze nie ma żadnych wichur, więc może nam się uda to jakoś. A o wichurach jeszcze opowiem dlaczego, co i jak. Zapomniałam nakręcić w sklepie. Takie ładne były elementy, nie jakieś właśnie... Czasem się tak zdarzy, że w tych sklepach z pamiątkami taki kicz jest, a tutaj bardzo, bardzo piękne, różne były przedmioty. No i zapomniałam, tak się zapatrzyłam, że zapomniałam nagrać, to trudno. Ja w końcu nie wiem, czy powiedziałem, że nas jeden dzień w Karaszok nie było. I sceneria się zmieniła na iście zimową. Byliśmy na Nordkapie i był śnieg z deszczem padał. Tutaj musiał padać śnieżek na całego. Jest tak, jak sobie człowiek wyobrażał. Za 100 metrów. Skręć w prawo. Skręć w prawo.
korzystamy, że mamy chwilę. Jeszcze za mało pieniędzy wydaliśmy. Jesteśmy pod ekstra. sklepem. Idziemy, mamy listę, co lubimy z tych krajów, bo już byliśmy w tych wszystkich właściwie krajach, gdzie jesteśmy teraz, co jest dobre do jedzenia. No i absolutnym hitem Norwegii według nas jest brunost. No jest, Tak, różne rodzaje są tego brunasta. tak, brunost, czyli taki słodki ser. Serwatki. Tak naprawdę. Taki trochę jak karmel smakuje. Jeszcze tego nie Ale to taka próbowaliśmy. oczywistość jest. Tak. Jak ktoś trochę się gdzieś tam orientuje, to wie, co to jest Tak, brunost. więc wejdziemy tutaj. Ale Spotkaliśmy się jeszcze, nie jedliśmy tego, że można kupić suszone serce renifera. Ja bym bardzo chętnie spróbował. To jest takie na zasadzie jak beef jerky, tak, jak suszona wołowina. I jeszcze, ale tego pewnie nie dostaniemy i nie byłoby chyba jak tego zrobić. Języczki dorsza też są podobno bardzo smaczne, ale to raczej pewnie gdzieś nad morzem byśmy dostali. Ale może renifer tutaj w centrum samskim to w sumie taka trochę turystyczna miejscowość, może być coś takiego. Trudno zobaczymy. powiedzieć. Więc idziemy buszować po sklepach w Norwegii. Wspomniane brunosty, Tak, różne rodzaje. Chyba zdrożały jednak od czasu. A to jest łagodny. Znaczy, czym one się różnią? Bo jedne są z mleka krowiego, inne są Tak. z koziego. Z koziego jest niebieski, nie widzę tutaj tym razem. Tu jest gejtost, tylko że w takiej Takie okrągłe? walcowatej A. formie. Tak. No to chyba nie będziemy aż tak. Dobra, bierzemy. Wszystkie są pyszne, tak naprawdę. Tak, więc bierzemy każdego po jednym. Szczególnie na gofrach. Bierzemy z tej firmy Tine, bo one były smaczne. Tak, one, znaczy przetestowane mamy, po prostu. Tu mamy Różne kolory widać, ten jest najjaśniejszy, ten najciemniejszy, więc Tu jakaś taka kiełbasa. Na zasadzie chyba kaszanki jakiejś takiej naszej, albo coś, nie Też wiem, nie wiem, bo z tam tą jest- mieszką. tam Ciekawe. jaśniej wygląda na przykład. Zobacz To jest składniki, jakie jest są. owca i krowa, więc wołowina i barawnina, serce wieprzowe, sól, suszone śliwki, O, czyli z podrobami, po prostu jakaś kiełbasa taka. no z sercem wołowym. Mhm. No i nie było w sklepie wszystkiego, co chcieliśmy kupić. No bo to też nie wiadomo, czy to są elementy, które można Nie, kupić. to mały sklep w sumie też. To bardziej Jeszcze kupiliśmy taki napój Jule Brus. Jule Brus. czyli taka Orężada. świąteczna. Świąteczna orężada norweska. Nie próbowaliśmy nigdy. No bo nie byliśmy w święta. Nie byliśmy. Tutaj widać podświetlony parlament samski. To już też kiedyś zwiedzaliśmy. W strugach deszczu. Tak, komarów. rzeczywiście tak było. Deszczu i komarów. Dzisiaj miejscówka, bo to chyba już tutaj zostaniemy póki co. Wylądowaliśmy w Karasjok z powrotem. Tak jak obiecałem, opowiemy dlaczego. Jesteśmy na takim parkingu wśród drzew, ale drzewa są daleko od nas, co jest bardzo istotne. Mieliśmy dzisiaj jechać do Varde, natomiast w Varde przychodzi dzisiaj w ogóle tutaj w rejon, Finnmarku. tak, w Finnmarku, przychodzi orkan. Wczoraj jak jechaliśmy na Nordkapp, mieliśmy w porywach podmuchy do 20 tam chyba 3 metrów na sekundę. Czyli to jest 3,60. to jest jakieś 80, bo tam jest 3,5, więc jakieś 80-90 km na godzinę. Natomiast dzisiaj w Varde i w ogóle tutaj w tym rejonie Finnmarku wiatr w porywach ma osiągać 35 metrów na sekundę, co daje jakieś 120-130 km na godzinę. Więc nie będziemy się pchać. Znaleźliśmy tutaj takie w miarę osłonięte miejsce. Mam nadzieję, że żadne drzewo nam drogi nie zawali. Znaczy to jest generalnie w dolinie rzeki Karasjoka. Tak, Karasjoka. Więc powinno być Powinno być w porządku. Tutaj są w okolicy domy też. Tak, tam zaraz Więc będzie myślę, widać. że nie stoimy w jakimś tragicznym miejscu. Nie no, miejsce jest w porządku. No, tak są dookoła
Tu jakaś stara przyczepa stoi. Są drzewa dookoła, ale są daleko. Tu jest nawet jakiś taki nasyp za autem. No nie widać tego, ale wyobraźcie sobie, że jest godzina 1:15. Nie wiało i miało przyjść właśnie mniej więcej o tej godzinie. No i przyszło. No właśnie, jak będzie jakiś dramat, byłoby bardzo niebezpiecznie, to zjeżdżamy w dół do miasta i staniemy Pod marketem, jakąś tam gdzie wysoką byliśmy. ścianą. Tak, pod marketem staniemy tam, gdzie są, gdzie byliśmy przed Tak, żebyśmy chwilą. chociaż z jednej strony byli osłonięci. No ale miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, że będzie wszystko w porządku, a jutro będziemy mogli dalej ruszyć w tą arktyczną podróż. No więc takie są uroki jeżdżenia na północ. Tak delikatnie ta Arktyka, ta północna Arktyka zimą pokazuje nam, jak tu może być rzeczywiście. A nas tylko tak troszeczkę powieje, troszeczkę ślisko, troszkę śnieżku. Tak człowiek marudził, że nie dozna może jakichś ekstremów, ale to Ale lepiej. Nie, całkiem takich ekstremalnych przygód też byśmy nie chcieli chyba zaznać. Nie, oczywiście, tak, ale gdzieś oglądaliśmy właśnie na YouTubie tego Jarla, o którym rozmawialiśmy. On bardzo często właśnie w jakieś zamiecie, huragany gdzieś się chowa właśnie i nagrywa. Natomiast no tak, dzisiaj byśmy tak mieli, gdybyśmy nie sprawdzili pogodę. Norweska pogoda jest najlepszą na świecie, jeśli się jedzie do Norwegii na pewno. Tak, i tak samo ta aplikacja o drogach. Więc może nie zaznaliśmy wczoraj błękitnej godziny na Nordkapie, ale dzięki temu byliśmy na tym Nordkapie, bo ja dzisiaj sobie nie wyobrażam tam jechać. Obiadek będzie. Właśnie tak siedzimy w oczekiwaniu, aż przejdzie ta wichura. No się zostajemy tutaj na noc, wiadomo, ale przejrzeliśmy sobie pogodę i aplikację drogową przede wszystkim, jak tam sytuacja na drogach w Norwegii. I mieliśmy farta. Dzisiaj o godzinie 13:52 zamknięto drogę na Nordkap, więc udało się. Jak już tak siedzimy i właściwie nie ma co robić, kilka słów może o tym, jak przygotowaliśmy samochód na te tutaj śliskie drogi, tak? No bo nie ma co oszukiwać. Mimo tego, to co mówiłem rano, tego, że sypią tym żwirkiem, jakby tutaj tym tłuczniem drogi, no to pod spodem jest lód i często jest dosyć ślisko. My nie mamy jakichś Nokianów, jak niektórzy polecają, opon zimowych typowo mamy na to, natomiast używamy, są to co prawda nowe opony założone teraz na jesień. A dlaczego? To będziecie musieli obejrzeć film z letniej Finlandii. Dlaczego akurat w tym momencie wymienialiśmy te opony. Ale mamy założone, też mieliśmy je w Peugeotie, ten sam rodzaj opon oczywiście. To są Yokohamy Goalandar, te G105. Bardzo fajne opony. Jak na razie, żeby nie zapeszyć, nas nie zawiodły tutaj ani razu. Wystarczy dostosować prędkość, tak? No wiadomo, jak ktoś zasuwa 100 na godzinę po lodzie, to nic dziwnego, że później ląduje w rowie. Ale nie, naprawdę jest w porządku. Oczywiście mamy ze sobą łańcuchy na wszelki wypadek. Na razie nie były potrzebne. Tak samo jak łopata do śniegu, którą zabraliśmy. Samochód oczywiście zrobiliśmy przegląd i tak dalej, i tak dalej. I w sumie co? Mamy też różne elementy do wnętrza poszyte. Na razie nie było potrzeby ich zakładać. Oprócz, tam już kiedyś Wam pokazywaliśmy, zasłonięte okienko od Maxfana, bo stamtąd by na pewno przez ten plastikową szybkę by na pewno wiało. A tak to jest przytulnie, miło i przede wszystkim bezpiecznie. Jule Brus.
Będziemy degustować oranżatkę świąteczną. Nie, to nie jest z procentami. Kubki porządne. Prawdziwe te oranżatki z Ikei. A to takie... Butelka prawie tyle samo, co zawartość kosztuje. No właśnie. Trzeba będzie ją koniecznie oddać, bo 3 euro kosztuje. Nie, 3 korony. 3 korony. A napój chyba 3,60. To masakra. To złotówkę to kosztuje. Tak, to jakby w Polsce Półtora litra orężatki za złotówkę. złoty 50 czy Za złotówkę. złotówkę. W jakim my kraju żyjemy? No właśnie, gdzie my żyjemy? Kraj dla bogaczy. A ktoś mówił, że w Norwegii jest drogo. Pyszna. Smakuje jak taka oranżada z Perelu. No. Taka w woreczkach była kiedyś. Pamiętasz taką w woreczkach? Pamiętasz? Jeszcze jest. Ja też pamiętam. Mała aktualizacja. Wiatr się już uspokoił, ale przyszedł śnieg. Drobny, bo drobny, ale cały czas sypie. Więc nie wiem, czy jutro nie będzie czekać nas odśnieżanie. No, zobaczymy. Normalnie się jedzie. No, hamuje samochód. Coś się stało, zobacz, masz No wiem, to wiem, że ma. Tylko, że jakby hamulec po prostu działa. Więc spuścił się hamulec. Cały czas. Dlaczego jest tłoczek? No bo, że ABS sprawdzi i tak dalej. Ach, te emocje. Emocje sięgają zenitu. Doszliśmy do wniosku, że nie zostajemy na noc jednak na tej miejscówce. Bo jakoś tak się wczytaliśmy w te opinie i stwierdziliśmy, że może nam tu nie będzie fajnie, Tak, niespokojnie, bo jakaś młodzież przyjeżdża. Skuterek się Że- sobota. Natomiast druga rzecz, to że moglibyśmy rano nie wyjechać. I teraz ledwo Przepustaliśmy. wyjechaliśmy. Staliśmy parę godzin, zamarznął chyba hamulec ręczny. Właśnie nie jestem pewien, ale też lód był pod nie, spodem. właśnie Już myślałem, że będzie trzeba łańcuchy zakładać, no ale się jakoś wydostaliśmy. O, takie będą dzisiaj. miałam już przerażenie w oczach. Po prostu chyba dobrze, że się stąd ruszyliśmy. Będzie rano różnie, bo cały czas gdzieś proszy ten A śnieżek. dopiero jest 18, 19 w sumie. Cała noc przed nami. Szukamy jakiegoś innego miejsca. Tak, znaleźliśmy jakby taką autostradową, jak spaliśmy dzisiaj, przy samej trasie, więc myślę, że tam to odśnieżą jak coś. Będzie na pewno, tutaj byliśmy jednak na leśnej drodze, na leśnej. A, dobra, jedziemy. Dzień dobry. Kolejny dzień w Arktyce. Dzisiaj ruszamy do Wardo. Jak widzicie, sceneria się zmieniła. Bo tak jak opowiadaliśmy wczoraj, postanowiliśmy przyjechać na taki parking przy drodze. Tu jest E6, główna trasa Norwegii. Staliśmy sobie tak. Dzisiaj było -9. Teraz jest -7, więc te wiatry przyniosły ochłodzenie, ale przyniosły też śnieg, bo jest bielutko. I coś, czego już bardzo dawno człowiek nie słyszał. Chrupanie zmarzniętego śniegu pod nogami. Pewnie czeka nas skrobanie szyby. O, nawet nie. O, jak miło.
Takiej codziennej rutyny oprócz sprawdzenia ogarnięcia samochodów, w sensie kamperowo, też sprawdzamy poziomy płynów, czy wszystko jest w porządku, nic nie zamarza, na minus 36, fiński płyn. Mogę dolać sobie płynu do spryskiwaczy. Przed chwilą mówiłem, że fajnie z zewnątrz nie trzeba szyby skrobać, za to w środku jest tak. No dobrze, zaraz włączymy chowę, będziemy rozmrażać szybę. Myślę, że dzisiejsza prędkość przylotowa to będzie około 50-60 na godzinę, więc jak nam pokazuje 4 godziny, że będziemy jechać, to może to być bliżej 8. Ważne, że jedziemy. Dokładnie. A, ten błąd z wczoraj, ten błąd ABS-u zniknął. Od zamrożonego hamulca ręcznego wyskoczył błąd i nie chciał zniknąć, chciał się skasować. Może dla niektórych to jest oczywista rzecz, dla mnie to nie była oczywista, więc ku przestrodze dla tych, którzy myśleli tak jak ja. Przy takiej spadającej temperaturze nagle jakieś 5-10 stopni w dół, to nie ma co zaciągać ręcznego. Myślałem, że to chodzi tylko nad morzem, bo tak Jakaś słyszeliśmy. szczególna wilgoć w Tak, powietrzu. a widać jednak nie tylko wtedy. Taś. Żwawy. Spotkaliśmy dostojnego łosia. Jesteśmy w Tanabru. Akurat tankujemy. 19,39 za litr diesla. Super cena, najtańsza, jaką do tej pory mieliśmy. Taka ciekawostka. Na dalekiej północy można wybrać język polski. Natomiast kwota, która się wyświetliła, jest przerażająca. Tak. No wiadomo, trzeba to podzielić prawie że przez 3. Bierzemy paragon. Tutaj takie przyczepki chyba do skuterów śnieżnych, bo na płozach. Auto też przybrało arktyczne barwy.
tamtym lądem, który tam widać z drugiej strony, to dojechalibyśmy do Murmańska. Tak jedziemy i takie mamy wrażenie, że tak dojedziemy teraz do tego Wardę i w sumie co, no pora już kolacji, trzeba by się Zjeść i iść spać, nie? A tu jest dopiero 13:22. I tak jest za każdym razem. Tak. Przyjeżdżamy i że no tak, bo ciemno, to trzeba jest spać już. Tak, no tutaj normalnie dzień jest, środek dnia, tak to wygląda. Prawie, że południe. Tak, więc to nie jest tak, że no inaczej może to jest, rzeczywiście to jest tak, że tego słońca nie ma. No w ogóle go nie było dzisiaj. Żadnej poświaty, żadnego, no nic nie było. Masakra. Więc tak, niektórzy jeszcze nawet do obiadu nie siadają, a człowiek ma w głowie, że tu już przecież jedziemy po tym ćmoku, więc jak po ćmoku, no to co? Spać z kurami. Tak, człowiek nie jest w stanie sobie tak naprawdę wyobrazić chyba. Dopiero trzeba doświadczyć czegoś takiego jak noc polarna. Ale niesamowita. Dzień polarny za pierwszym razem też nas zachwycił. A wtedy w okolicach Alty, jak spaliśmy, też niesamowite wrażenie, że właściwie słońce nie zaszło. Ale chyba noc polarna jest bardziej taka namacalna. Człowiek jednak jest zwierzęciem dziennym. Metrów pod morzem tunel. Zawsze mnie to przeraża. Za 200 metrów skręć w lewo. Twarde. Tam radary. Kopuły. Pewnie teraz znowuż baza NATO nabiera Skręć w lewo, dalej prosto. Znaczenie. znaczenia. Tutaj dużo właśnie, podobno brzydkie miasto, ale właśnie dużo ma murali, Tak. dużo takich... Dużo rzeźb. Skręć w lewo.
Stainless Memorial. To jest miejsce upamiętniające 91 osób, które w 1621 roku zostały tutaj w Wardę oskarżone i sądzone oraz stracone za czary. Tutaj jest każda z tych osób opisana, na przykład Marette, żona Olufa Meringa, przed sądem w Macau 5 sierpnia 1634 roku, oskarżona o rzucenie zła na Andersa Manda, robiąc 3 węzły na tkaninie i rzucając w niego kamieniami. Gdy wypływał, krzyczała: wypływaj i nigdy nie wracaj. Spowodowała utratę jednego oka przez tego Olufa Paulsena. Zrobiła to, ponieważ rozmawiał z nią, kiedy położyła kozę. Tutaj takie tłumaczenie, że na dachu. W każdym razie zaprzeczyła, że znała czary. Powiedziała, że jeśli miałaby cierpieć, powinno być ich więcej, chyba tych czarów, których uroków rzuciła. Została uznana za winnego i poddana próbie wody. Próba wody polegała na tym, że jeśli człowiek się utopił, to był winny. Gdyby nie był oczywiście obciążony był kamieniami, gdyby był niewinny, to by przecież wypłynął. Jak renifer, bo renifery mają taką sierść, że pływają na wodzie jak korek. Twierdza w Wardę od 1306 roku cały czas nieustannie działa. Oczywiście w większości używana przez Norwegów, też oczywiście przez później Królestwo Duńsko-Norwesko-Szwedzkie. Wspomniana przez Borusa Godunowa. W latach 40-44 oczywiście używana przez Niemców. Do tej pory działa, więc Wardę właściwie od samego początku, bo od kiedy w 1251 roku król Hakon IV, król Norwegii, tutaj wspominał o Finnmarku, o tych terenach, no jest to jedno z ważniejszych miejsc na wybrzeżu Morza Barentsa. Zatrzymaliśmy się w porcie. Czas coś zjeść. Przed chwilą taki ogromny wycieczkowiec wpłynął. Ten port i które? Aż ludzie podjeżdżają specjalnie samochodami, żeby sobie pooglądać. Tubylcy. Rozrywka na północy. Zjemy jakiś szybki obiad Jeszcze pierogi zostały. i przejdziemy się jeszcze po mieście. Tak, tutaj podobno jest to najbardziej na kontynentalnej Europie knajpa położona. Tam gdzie wzięliśmy na tym. Tak, idziemy dzisiaj Możemy do pójść na knajpy. piwo. Dlaczego nie? No bo w sumie jak stąd ruszymy,
to już będzie powoli powrót, niestety. Ale bardzo powoli. Straszne słowo. Tak, już nieustannie, nieuchronnie będziemy na południe zmierzać. A dlaczego zdecydowaliśmy się stać dzisiaj w porcie? Bo o 20 ma przyjść taka śnieżyca dosyć. Nad Wardoje tutaj, czyli nad rzekę, nad wyspę. Jest znów taki wiatr porównywalny do orkanu, więc dobrze było stanąć po prostu pod jakimś wysokim budynkiem. Będzie wiało dzisiaj od północy, także stoimy sobie przy tych portowych magazynach. No i mam nadzieję, że to będzie niezłe miejsce. Może nie najciszej, ale bezpiecznie. Niezbyt widokowo. Niezbyt widokowo. Zapowiadana śnieżyca dotarła do Wardę. Nagle, w ciągu 2 sekund dosłownie, z takiego byle czego, no naprawdę płaty, jak widać, sypie. Prawdziwa zima.